Jak co roku pomyślałam, że przygotuję jakiś pomysł na Dzień Matki. Oczywiste jest, że nasza mama ucieszy się z każdego prezentu, ucieszy się ze wszystkiego. Ale uważam, że ładne i praktyczne prezenty są najfajniejsze. Więc dzisiaj chustecznik, a w środku chusteczki do ocierania wyłącznie szczęśliwych łez. Nasze mamy są w różnym wieku, mają 30, 50 albo 70 lat. A z dzieciakami też jest różnie, mają kilka, kilkanaście albo, tak jak ja, niezłe 50+. Dlatego jeżeli dzieci są starsze i lubią deku, mogą przygotować taki chustecznik w formie full wypas, taki jak widzicie teraz. Ale jeżeli ma być dużo łatwiej i dużo prościej, to można go skończyć wcześniej i też będzie bardzo fajny. No to zaczynamy. Chustecznik maluję białą farbą akrylową na biało, ale tylko z zewnątrz. No i fajnym dodatkiem są serduszka. Na tym etapie także warto je przemalować na biało. Papier ryżowy, po prostu piękny. Mówiąc szczerze, to on nam zrobi całą robotę. A jeżeli wasza mama uwielbia kolor niebieski, to on także występuje właśnie w niebieskim. Zajrzyjcie do nas do sklepu, na pewno tam będzie. Obcinam brzegi i papier tnę na 3 równe paski, a potem po prostu przyklejam. Klejem do deku oczywiście. Jeżeli chodzi o długość, to pasków nie docinam idealnie, po prostu je przyklejam, a potem gdy wyschną, zeszlifowuję tą część, która zwisa. I jeżeli macie ochotę na wersję uproszczoną chustecznika, to po oszlifowaniu papieru trzeba go po prostu polakierować, będzie wyglądał ładniej i będzie dużo bardziej wytrzymały, a potem po prostu przykleić koronkę oraz serduszka. Bo taka wersja z białą górą naprawdę wyglądała super i zastanawiałam się, czy to wszystko jeszcze dalej ozdabiać i postarzać. Do zadrapań przydaje się świeczka oraz Vintage Effect. Zwykła świeczka absolutnie najlepiej sprawdza się na wszystkich narożnikach. Mojej używam od lat i od tych narożników jest już wyżłobiona w taką literkę V. Natomiast do powierzchni dużo lepszy jest Vintage Effect. W odróżnieniu od świeczki zostawia cieniuteńką warstwę, której nie widać pod farbą. Jest niesłychanie wydajny i nigdy się nie psuje. Mój ma chyba już 6 lat i działa znakomicie. Pokrywam nim wyłącznie te miejsca, które będę chciała obskrobać. Nakładam 2 warstwy, jedna na drugą. Góra miała być szara, po prostu szara, ale pomyślałam, że dodam odrobinę różowego, no i teraz kolor przestał mi pasować. Ta szarość zupełnie nie pasuje do papieru ryżowego. Dlaczego? Ponieważ na ryżówce ten kolor nie występuje. Na szczęście taki problem to nie problem. Bierzemy pędzelek i na ryżówce tu i ówdzie domalowujemy elementy właśnie w tym kolorze, który jest u góry i który nie pasował. Jak widzicie, przeciągnęłam podziały desek oraz domalowałam jakieś drobne listki. Jeżeli to nie wystarcza, to można jeszcze po prostu pochlapać papier ryżowy tym kolorem, ale ja już tego nie robiłam. Gdy wszystko wyschło, można zacząć robić zadrapania. Bardzo drobne albo już wyjechane papiery ścierne do robienia zadrapań się średnio nadają. Według mnie najładniejsze zadrapania wychodzą na przykład 180. Ale często jest tak, że gdy dobrze nałożymy preparat do zadrapań albo świeczkę, to zadrapania można całkiem ładnie zrobić po prostu paznokciem. A zadrapania najlepiej dwukrotnie porządnie zalakierować. Czemu dwukrotnie? Żeby nam się niechcący nowe zadrapania podczas użytkowania nie robiły. Szablon, jakaś pasta, np. modeling albo primer oraz klej tymczasowy. Klej wstrząsamy, psikamy szablon, a następnie go suszymy. Po minucie albo 2 dotykamy i jeżeli szablon świetnie przykleja się do palca, ale go nie brudzi, można używać. Szablon przyklejam na powierzchnię, nakładam pastę, szablon zdejmuję i po prostu gotowe. Mój primer tonówka, a do szablonów najlepiej przydaje się taki troszkę przesuszony. Nóweczka jest bardzo płynna i trzeba uważać, żeby nie podciekła pod szablon, a taki przesuszony to nigdy nam psikusa nie zrobi. Odbijam jeszcze napis w drugim miejscu i pozostawiam wszystko w spokoju do wyschnięcia. W wolnym czasie można zrobić zupę, zrobić pranie albo obkleić serduszka. No i tutaj trzeba rzeźbić, bo została mi tylko taka odrobinka papieru ryżowego. Obklejam, suszę, potem obszlifowuję, a na końcu odrobinę przyciemniam boki, bo takie przyciemnienie naprawdę super wygląda.
Jeżeli pudełko jest w stylu vintage, to chlapanie po prostu musi być. Całość delikatnie na biało. Uwielbiam różne dodatki, bo one są taką wisienką na torciku, która wykańcza nam pracę. A te wycinanki z masy super lekkiej z odbitą pieczątką po prostu kocham. Za jednym razem robię ich naprawdę dużo, a potem po prostu dodaję do swoich prac. Tutaj na połączeniu mogłam dokleić jakiś piękny, ozdobny sznur wyciśnięty z glinki. Ale pomyślałam, że dokleję bawełnianą koronkę, bo koronka spowoduje, że nasza praca będzie delikatna i mięciutka. Może nie będzie wieczna, może się kiedyś pobrudzi, ale nie szkodzi, bo będzie następny Dzień Matki i znowu będzie można zrobić piękny, nowy chustecznik na tylko szczęśliwe łzy. Wersja full wypas prezentuje się tak, ale myślę, że gdy górę zostawimy całą białą i dodamy tylko koronki oraz serduszka, to wszystko naprawdę będzie równie ślicznie wyglądało. Jeżeli do tego chustecznika zapikało Wam serduszko, to jak zwykle wszystkie linki do produktów użytych w filmie znajdziecie pod wideo. A ja dziękuję za uwagę, zapraszam do naszego sklepu oraz na inspirello.pl.